Cześć, z tej strony Maciej, co-founder Setor AI i witam Cię na pokładzie. Jest to pierwszy filmik z serii materiałów, które pomogą Ci dostosować Setora pod swój biznes i sprawić, aby był jednym z najbardziej dochodowych aktywów w Twojej firmie. Właśnie rozpoczynasz swój 14-dniowy, bezpłatny okres próbny. I to od Twojego zaangażowania podczas tych 14 dni zależy to, jakie wyniki będziesz osiągać z Setorem przez następne miesiące. Więc potraktuj najbliższe 14 dni jako kluczowe. Zauważyliśmy, że istnieje bardzo silna korelacja pomiędzy tym, jak bardzo właściciel biznesu osobiście jest zaangażowany w konfigurację Setora, a tym, jakie wyniki osiąga później i tym, jak dużo problemów powstaje. Mamy klientów, którzy już podczas tego 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego wygenerowali kilkadziesiąt tysięcy złotych przychodu z Setorem. Oczywiście są też osoby, które nie włożyły w to żadnego zaangażowania i nie wygenerowały nic. System Setor już teraz tak naprawdę jest gotowy do tego, aby umawiać dla Ciebie kwalifikowane rozmowy sprzedażowe na autopilocie i w teorii możesz wystartować go już teraz. Przy czym każdy biznes jest inny i najprawdopodobniej jak każdy inny właściciel biznesu masz pewne oczekiwania co do tego, jak ma wyglądać Twój proces, w jakim stylu Setor ma komunikować się w Twoim imieniu oraz jakiej jakości rozmów oczekujesz. Każdy biznes jest inny. Mamy klientów w branżach B2B, B2C, w niszach dotyczących zdrowia, w niszach dotyczących relacji, w niszach dotyczących budowania biznesów i nasze domyślne, systemowe oprogramowanie, którego zaraz doświadczysz, jest tworzone tak, aby być w stanie obsługiwać każdy z tych biznesów. Niemniej jednak Twoją rolą jest to, aby nałożyć na ten system warstwę personalizacji. I właśnie do tego służy pole instrukcji. Zanim przejdziemy do dokładniejszych szczegółów, chcę pokrótce pokazać Ci, jak to działa. Jest to bardzo proste. Po lewej stronie wpisujemy instrukcję. Na przykład każdą wiadomość musisz kończyć serduszkiem. A po prawej stronie wcielamy się w rolę Twojego potencjalnego klienta i rozmawiamy jako potencjalny klient z Setorem w bezpiecznym środowisku testowym. A więc wszystkie instrukcje, które tutaj wpisujesz i wszystkie rozmowy, które tutaj prowadzisz testując swojego Setora, są jedynie symulacją prawdziwych rozmów. I właśnie to bezpieczne środowisko testowe będzie Twoim laboratorium, w którym będziesz mógł dostrajać swój system, zanim zacznie on prowadzić prawdziwe rozmowy z prawdziwymi ludźmi na Twoim profilu. Sprawdźmy, czy nasza instrukcja, każdą wiadomość musisz kończyć serduszkiem, zadziała. Wchodzę w rolę potencjalnego klienta i piszę: cześć, mogę mieć pytanie? Czekamy na odpowiedź i otrzymaliśmy ją. Jasne, śmiało. Serduszko na końcu, instrukcja działa. Najprawdopodobniej nie będziemy chcieli kończyć każdej wiadomości serduszkiem, więc usuwamy instrukcję, Ty już wiesz, w jaki sposób to działa. I w prawym górnym rogu znajduje się przycisk kółeczka, ikony cofania, dzięki której możesz wyczyścić konwersację i zacząć świeżo, z czystą kartką od nowa. Tutaj możemy również wybrać opener, czyli jedną z wiadomości powitalnych, którą ustawiłeś, konfigurując wstępnie swojego Setora, aby móc testować scenariusze, gdzie to my, jako biznes, rozpoczynamy rozmowę, pisząc wiadomość powitalną do naszego nowego obserwującego, a nie scenariusze, w których nasz potencjalny klient pisze do nas. Otrzymuję wiadomość powitalną. Jesteś? Jestem. A co tam? Otrzymuję odpowiedź już bez serduszka, ponieważ po lewej stronie usunąłem te instrukcje. I w tym bezpiecznym środowisku testowym mamy funkcję auto zapisywania. Więc wszystko, co nanosisz po lewej stronie na pole instrukcji, automatycznie będzie zapisywać się i natychmiastowo będziesz widzieć zmiany w swoich rozmowach po prawej stronie. Jeżeli jednak chciałbyś, przy czym nie będziemy robić tego jeszcze teraz, ale jeżeli chciałbyś lub chciałabyś opublikować te instrukcje w prawdziwych rozmowach, klikasz po prostu przycisk Push to Live i wtedy te instrukcje zapisują się na stałe w naszym systemie, również w rozmowach z prawdziwymi osobami. U Ciebie najprawdopodobniej jest tam level pierwszy i jest to nasza forma gamifikacji, aby pokazać Ci, ile mniej więcej testowania i poprawiania swoich rozmów w instrukcjach potrzebujesz zrobić, aby Twój Setor był gotowy do tego, aby puścić go na live. Twoim zadaniem, najlepiej jeszcze dzisiaj, będzie to, aby osiągnąć poziom 12, testując swojego Setora. Im więcej rozmów prowadzisz w tym bezpiecznym środowisku testowym ze swoim Setorem, tym więcej punktów doświadczenia zdobywasz. A im więcej punktów doświadczenia zdobywasz, tym wyższy uzyskujesz poziom. I jeżeli uzyskasz poziom 12, co zazwyczaj zajmuje około 2-3 godzin testowania i nanoszenia swoich preferencji na instrukcje po lewej stronie, wtedy jest wysoce prawdopodobne, że Twoje instrukcje będą wystarczająco dobre, aby być w stanie obsługiwać prawdziwe rozmowy tak, jak
chcesz. A przynajmniej w bardzo dużym stopniu tak jak chcesz, ponieważ przez następne 2 tygodnie, startując od dzisiaj, potrzebujesz również obserwować, jak przebiegają Twoje rozmowy z prawdziwymi osobami, ponieważ zawsze będą tam scenariusze, których nie przewidzieliśmy w środowisku testowym i które chcemy poprawić. Zazwyczaj będą to już drobne poprawki, ale już teraz zarezerwuj w swoim kalendarzu 45 minut dziennie na to, aby móc obserwować swoje prawdziwe rozmowy, które będziemy prowadzić już niedługo oraz szukać rzeczy, które chcesz poprawić i poprawiać je testując w tym narzędziu testowym. To narzędzie testowe będzie miejscem, w którym przez następne 2 tygodnie będziesz spędzać całkiem sporo czasu. I aby móc do niego wrócić, wystarczy, że klikniesz po lewej stronie w menu na test czat lub testowy czat, jeżeli masz interfejs w języku polskim. Zanim jeszcze zaczniesz nanosić jakiekolwiek instrukcje na swojego setora, w prawym górnym rogu znajduje się ikonę znaku zapytania. Przed Twoimi oczami ukaże się samouczek. I Twoim pierwszym, najważniejszym na teraz zadaniem będzie bardzo ostrożne zapoznanie się z tym samouczkiem. Tutaj znajdują się najważniejsze zasady, którymi musisz kierować się, pisząc swoje instrukcje i dostrajając swojego setora tak, aby uniknąć problemów, aby uniknąć sytuacji, gdzie na przykład w Twoich instrukcjach pojawia się bałagan lub Twoje instrukcje są niewystarczająco precyzyjne i przez to setor sprawia wrażenie, jakby się nie słuchał. Przy czym trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja nie jest inteligentna tak samo jak inteligentny człowiek. AI, w tym również system Setor, jest po prostu bardzo dobre w zgadywaniu. Więc gdy nie damy wystarczająco precyzyjnych instrukcji swojemu systemowi, wtedy system będzie zgadywał i będzie domyślał się, o co może nam chodzić na podstawie danych, na których został wytrenowany. Więc bardzo często problemy z tym, że setor nie zachowuje się w taki sposób, w jaki chcesz, aby się zachowywał, wynikają po prostu z tego, że instrukcje nie są wystarczająco precyzyjne. I jest to w zasadzie gwarantowane, że już za chwilę będziesz napotykać sytuację, gdzie nanosisz coś na instrukcję, ale system nie do końca słucha się tych instrukcji lub nawet całkowicie je pomija. Więc tutaj chcę, żebyś przyjął lub przyjęła odpowiedni mindset do trenowania swojego setora. I tym odpowiednim mindsetem jest to, aby każdorazowy przypadek, w którym setor nie słucha się Ciebie, interpretować jako osobisty brak umiejętności pisania precyzyjnych, skutecznych promptów. Ponieważ mogę Ci zagwarantować, że ponad 90% przypadków, w których setor nie zachowuje się tak, jak właściciel biznesu by chciał, nie wynika z wadliwości tego systemu, ale z wadliwości instrukcji. Właśnie biorąc tą pełną odpowiedzialność za dostrajanie swojego setora i pełną odpowiedzialność za wyniki, które Twoje instrukcje generują z setorem, pomoże Ci bardzo szybko zbudować umiejętność precyzyjnego i skutecznego pisania instrukcji, która później będzie Ci bardzo przydatna, ponieważ będziesz w stanie dostrajać setora i kierować nim dokładnie tak, jak chcesz. Pierwszą bardzo ważną zasadą jest to, że zanim cokolwiek zmienisz, zanim naniesiesz jakiekolwiek instrukcje na swojego setora, chcesz zobaczyć, w jaki sposób setor działa fabrycznie, na czysto. Żeby w ogóle móc ocenić, co potrzebujesz dostroić, musisz zobaczyć, z czym startujesz. Jest bardzo możliwe, że setor już od początku będzie prowadził rozmowy tak, jak chcesz, w 70-80% i nie chcesz uczyć go wszystkiego od nowa. I większość rzeczy, które są najważniejsze w tym, aby setor mógł umawiać dla Ciebie spotkania sprzedażowe lub też domykać sprzedaże bezpośrednio w DM-ach, są już w tym systemie. Na czysto, przynajmniej jeden raz przejdź przez całą sekwencję, doprowadź do konwersji, czyli daj setorowi umówić się na przykład na spotkanie i zacznij odnotowywać, co chcesz zmienić w zachowaniu setora. Więc pierwsza rozmowa, dzięki której też najpewniej wejdziesz już na poziom drugi w naszym narzędziu testowym, ma być odbyta całkowicie bez instrukcji. Wracamy do naszego samouczka. W prawym górnym rogu ikona znaku zapytania. Jest to bardzo ważne, żebyś pamiętał lub pamiętała o tym, ponieważ będziesz chcieć do tego wracać i przypominać sobie, w jaki sposób dostrajać swoje narzędzie, dlatego że tutaj znajdziesz specyficzne rady, jak pisać skuteczne instrukcje. Więc chcesz pisać jak do inteligentnego 12-latka. Co to znaczy? Jeżeli powiemy 12-latkowi, żeby zachowywał się naturalnie, profesjonalnie i nie zadawał tak głębokich pytań na początku rozmowy, najpewniej będzie mieć jedynie ogólne pojęcie, o co może nam chodzić, jednak nie będzie wiedział precyzyjnie, jak ma się zachowywać. Więc bardzo ważną zasadą jest to, aby zapamiętać, że Twoje instrukcje muszą być precyzyjnie. Chcesz określać działania prosto, precyzyjnie, stosując poprawne zasady logiczne. Jeżeli X, to Y, z wyjątkiem A oraz B. Krótsza reguła działa lepiej niż długa instrukcja. Przy czym przykłady również są bardzo ważne. I im więcej sztywnych reguł w stylu zawsze musisz, nigdy nie rób. Koniecznie pamiętaj, aby zawsze robić X, Y, Z. Im więcej takich sztywnych reguł narzucamy, tym bardziej ograniczamy pole zachowań modelu, które jest uznawane
za prawidłowe. I to, co bardzo często widzę, to to, że gdy u niektórych klientów instrukcje robią się naprawdę długie i dodają kolejne zasady, kolejne reguły, zaczynają pojawiać się sprzeczności logiczne. Więc jedna reguła mówi na przykład zawsze odpowiadaj w jednej wiadomości, a następnie kolejna reguła głębiej w instrukcjach mówi zawsze dziel swoje odpowiedzi na przynajmniej 2 lub 3 wiadomości. Wtedy system nie wie, jak ma się zachować i bardzo często klienci zgłaszają się wtedy do nas, mówiąc, że setor się nie słucha i gdy wchodzimy w tę instrukcję, widzimy, że słucha się, przy czym słucha się raz jednej, raz drugiej instrukcji, ponieważ nawzajem przeczą same sobie, więc trzeba bardzo uważać na to. Każdorazowo, gdy naniesiesz jedną zmianę na swoje instrukcje, chcesz przeprowadzić 3 testy. Więc gdy po lewej stronie wprowadzisz jakąś instrukcję, przetestuj scenariusz, który będzie testował przestrzeganie tej instrukcji 3-krotnie. Dobrze jest również w tych 3 scenariuszach przyjąć trochę inną personę potencjalnego klienta. Więc raz możesz pisać z setorem i testować nową instrukcję jako klient, który jest bardzo pozytywnie nastawiony, bardzo zaangażowany. Innym razem możesz testować jako klient, który jest może trochę sceptyczny, zadaje dużo pytań, a za trzecim razem wejść w rolę klienta, który jest bardzo mocno sceptyczny lub może nawet trochę agresywnie nastawiony i zobaczyć, jak setor będzie trzymał się tej instrukcji w różnych scenariuszach, rozmawiając z różnymi osobami. Teraz Twoim pierwszym zadaniem będzie to, aby przejść do swojego narzędzia testowego, przeczytać wszystkie znajdujące się tutaj instrukcje, a następnie odbyć pierwszą rozmowę na czysto, czyli z fabrycznymi ustawieniami setora, znaleźć 2 do 3 rzeczy, które chcesz poprawić, które chcesz zmienić w tym procesie. Następnie ponownie wrócić do instrukcji odnośnie tego, jak pisać instrukcję, nanieść swoje zmiany na pole tekstowe po lewej stronie, czyli pole Twoich instrukcji i każdą z tych 2-3 zmian naniesionych prawidłowo, zgodnie z zasadami samouczka w prawym górnym rogu, przetestować 3-krotnie. Więc jeżeli wprowadzasz 3 różne instrukcje, chcesz przetrenować z setorem 9 różnych scenariuszy i zobaczyć, w jaki sposób setor reaguje na Twoje instrukcje. A więc teraz przejdź do swojego narzędzia testowego, przeczytaj samouczek, zrób pierwszą rozmowę na czysto, a następnie nanieś 2 do 3 zmian zgodnie z samouczkiem, wracając do niego i przetestuj każdą z nich w 3 różnych scenariuszach. Miłej zabawy, powodzenia i do zobaczenia w następnym materiale, gdzie wejdziemy nieco głębiej w to, jak dostroić swojego setora, aby mógł przez kolejne miesiące przynosić Ci rekordowe zyski z Twojego lejka na Instagramie.